Oficjalnie witam Was, cześć na kolejnym poranku językowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak można trenować rozmowy, nawet jeśli uczycie się jakiegoś języka od zupełnych podstaw. Często nam się wydaje, że żeby zacząć rozmawiać, najpierw tak jak mamy w mojej nauce, trzeba sobie jakieś kursy przejść na początkowych poziomach, tak jak ja tutaj na przykład mam najpierw A1, całe A2 i tak dalej, ale niekoniecznie musi tak być. Ja teraz zaczęłam uczyć się języka niemieckiego na początku października i już jestem w stanie jakieś pierwsze rozmowy prowadzić. Korzystam też z tych dialogów AI i chcę Wam pokazać, jak to można zrobić, bo myślę, że może to być dla Was fajne, pomocne, że nie muszę czekać miesiącami, żeby zacząć coś mówić, tylko mogę od razu. Więc pokażę Wam na niemieckim. No ale załóżmy, że Wy się uczycie naprawdę pierwszy tydzień i już chcielibyście coś spróbować powiedzieć, więc wejdziemy sobie do przedstawiania się i pokażę Wam tak, jak można przejść ten sam dialog 3 razy, ale na 3 różne sposoby. No więc wchodzimy. Celem jest przedstawić się w szkole. Willkommen in der Klasse. Wie heißt du? I jak robimy ten dialog teraz pierwszy raz, to zobaczcie, on tu powiedział, klikam przetłumacz. Witaj w klasie, jak masz na imię? No, jeśli nie za bardzo wiem, jak powiedzieć, jak mam na imię, no bo dopiero zaczynam, pierwszy tydzień nauki wypadło mi z głowy, nawet jeśli gdzieś to miałam w kursie, korzystam sobie z sugestii. No i tu mamy na przykład, wiadomo, nie ma naszego imienia, ale powiedzmy, że ich heiße, albo dobra, mein Name ist Anna. Woher kommst du, Anna? No i załóżmy, to jest ten pierwszy dialog. Nadal nie rozumiemy, więc spokojnie klikamy sobie przetłumacz. Skąd pochodzisz? OK. No to dobra, zobaczmy te sugestie, no bo wiecie, zakładamy sytuację, że no nie za wiele wiemy. Dobra, to mamy na przykład tak, niech będzie, że z Hiszpanii. Bitte spreche Deutsch. Wie alt bist du, Anna? I znowu, to jest pierwszy raz, więc sprawdzam sobie, co to znaczy. To nie jest nic złego sobie sprawdzać, zaraz Wam pokażę, drugi raz sobie zrobimy. Proszę, mów po niemiecku, ile masz lat. No to nadal nie za bardzo wiem, jak to powiedzieć, sprawdzam sugestie. Aha, dobra, widzę, że ich bin wszędzie. No to już mam wskazówkę, że ich to będzie, że ile mam ja i bin, że ile mam lat i tutaj prawdopodobnie to jest jakiś wiek. No to klikam sobie to. Was machst du beruflich, Anna? No i znowu powiedzmy, że nie wiem, że pyta mnie o zawód, więc klikam sobie sprawdź, czym się zajmujesz zawodowo i znowu sugestie. No i tu już sugeruję, że studentin to może być coś, że właśnie uczeń, student to można zgadywać, że biuro, to no, można sobie skojarzyć, że nauczyciel, ale niekoniecznie aż tak bezpośrednio wybieramy biuro. Danke, Anna. Jetzt fangen wir mit dem Unterricht an. No i znowu sobie tutaj tłumaczymy. Teraz zaczynamy lekcję. No i znowu sugestia. Das ist gut. Można skojarzyć z angielskiego, że to dobrze, OK. Bitte spreche Deutsch. Was ist dein Lieblingsessen, Anna? No i znowu sprawdzam, co on tutaj do mnie mówi. Ulubione jedzenie, to już zrobimy szybciej. Pasta, no to powiedzmy, że tutaj chodzi o makaron, więc łatwo. Bitte spreche Deutsch. Was ist dein Hobby, Anna? No to Fußball, podpowiadam, że to będzie jakiś futbol. Trochę sobie zgaduję. Bitte spreche Deutsch. Was ist dein Lieblingssport, Anna? No i basketball, wydaje mi się, że to będzie też oczywiste. Dobra. No i teraz mamy tutaj podsumowanie, że koniec tego dialogu, no i że by używać pełnych zdań. Wiadomo, stosowaliśmy gotowe podpowiedzi. Gdybyśmy mówili sami, to tutaj byłoby, że nie, że limit kroku jest osiągnięty, tylko że cel został osiągnięty dialogu. Więc aplikacja też wie, że troszeczkę tak nie do końca samodzielnie sobie tutaj rozmawialiśmy. No i dlaczego tak zrobiłam? No bo nie znam języka, nie ma co wymagać, że będę od razu wszystko wiedzieć, co powiedzieć, więc sprawdzałam sobie tłumaczenia. Teraz jeśli nie znam słówek, bo załóżmy, że nie znam, to klikam sobie po prostu w te słówka, których nie znam. O, na przykład to. I klikam, mogę sobie 10 takich słówek wyklikać i one wszystkie przejdą mi do memokart. Więc już będzie mi ten dialog łatwiej zrobić jutro, pojutrze i za tydzień, bo te słówka, one tutaj widzicie, dodały się do memokart. Więc jak sobie tutaj kliknę, to zobaczycie, że mogę przejść do tych memokart. Zaraz nam się tutaj powinno pokazać menu.
i będzie to możliwe do zobaczenia. No, o. I mogę przejść do memo card. I Niesamowita przygoda. z innych dialogów sobie dodawałam właśnie słownictwo i zobaczcie, że nie dość, że samo się dodaje słówko pod przykład zdania, Incredible adventure. to tak samo jest z odpowiedzią, że mamy nagranego z lektorem, to słówko jest nagrane i też mamy przykład tego zdania przetłumaczone. I później w mojej nauce to jest zawsze tutaj. Czyli ja zrobiłam dialog stąd, tak w sumie trochę tylko korzystając z podpowiedzi i z tłumaczeń, ale to normalne, bo załóżmy, że w ogóle tego języka nie znam. Ja prawie nie znam, bo uczę się dopiero miesiąc. Tak. Willkommen in der Klasse. Wie heißt du? I teraz zrobimy to jeszcze raz. Teraz jest mi już łatwiej, bo już wiem, co on powiedział. To jest praktycznie to samo. Wiadomo, to jest dialog AI. Tu nie zawsze te pytania będą takie identyczne, bo to nie jest ustawione. On się dopasowuje często pod te odpowiedzi, które my robimy, ale próbujmy. Ich heiße Julia. Schön. Julia. Woher kommst du? Ich komme aus Polen. Bitte sprich Deutsch, Julia. Wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. Bitte sprich Deutsch, Julia. Was machst du beruflich? I tutaj też oczywiście już tu kilka wiedziałam tych prostych, no bo już sobie kilka razy ten dialog robiłam, już się nawet z tego dialogu nauczyłam, nie tylko z kursów, no ale tutaj powiedzmy, że nie pamiętam, że to beruflich to znaczy zawodowo, co robisz zawodowo, to zawsze mogę kliknąć sobie przetłumacz, to jest dla mnie, to ja mam się nauczyć, no i mogę spróbować odpowiedzieć. Jeśli nie wiem, to oczywiście mogę sobie sprawdzić w słowniku, już nie będę też pokazywać, ale można byłoby, bo udostępniam jedną kartę, nie chcę wychodzić z dialogu, można byłoby przejść do memo translatora, to jest tutaj u góry w aplikacji, jak jesteście na stronie głównej w aplikacji i od razu sobie przetłumaczyć, co robię zawodowo, skopiować i wkleić tutaj, jeśli w sugestiach nie ma to, co rzeczywiście robię zawodowo. No i mogę powiedzieć na przykład Ich arbeite im Büro. Bo to nie chodzi o to, żeby być jakimś super dokładnym. Mniej więcej pracuję przed komputerem, mogę powiedzieć, że pracuję w biurze i to też będzie ok. Bitte sprich Deutsch, Julia. Danke für die Vorstellung. Lass uns mit dem Unterricht beginnen. No i tutaj on mówi, że zaczynamy te lekcje, z tego co tu dobrze rozumiem. No i nie wiem za bardzo co odpowiedzieć, więc też się nie przejmuję. No i mogę mu podziękować. Danke, to wiem, że dziękuję, więc że dziękuję. Bitte sprich Deutsch, Julia. Was ist dein Hobby? No i mogę spróbować. Meine Hobby ist Dancen. Tu chyba będzie błąd, zaraz zobaczymy. Tak, fajnie, że pokazałam. I zobaczcie, tutaj niepotrzebne było. Tu też było widać w pytaniu, że jest dein, a nie deine. Można sobie na logikę zgadywać, że przy hobby będzie nie meine, tylko mein, tak jak tu było dein, że była ta zgodność. No i mamy mein hobby, jest poprawka, czyli też fajnie, że widzicie swoje błędy. No i gratulacje, widzicie, tu już cel dialogu został osiągnięty. Mimo że dość prosto odpowiadałam, to i tak dostałam tutaj pochwałę, no bo ja odpowiadałam sama i ten dialog w miarę fajnie nam tutaj sprawnie poszedł. I teraz znowu mogę zaznaczać słówka, na przykład powiedzmy, że nie znam warum, nie znam tego dein, zobaczmy co to znaczy, czy Vorstellung. I teraz te słówka, one trafiają mi do memo card i jest mi dużo łatwiej potem je powtarzać. Co możecie zrobić kolejnego dnia? No bo pierwszy raz to był taki tylko wyklikany, żeby w ogóle zorientować się, jak się rozmawia o podstawach po niemiecku. Drugi już był taki, że już troszkę więcej sama mówiłam. Trzeci możecie spróbować w ogóle bez żadnych podpowiedzi, ja tutaj sobie skorzystałam raz, no i zwrócić uwagę na błędy, a potem poklikać, pododawać słowa do powtórek. Z każdym kolejnym dniem czy tygodniem, jakbyście próbowali robić znowu ten sam dialog, będzie Wam coraz prościej, no bo już trenujecie to, jak to prowadzić zwykle w miarę w podobnych tematach, w podobnych obszarach są te pytania zadawane, może w trochę innej kolejności, ale nadal.
i dzięki temu jesteście w stanie, ja się uczę od właściwie od 3 października niemieckiego, także 2 razy w tygodniu mam zajęcia, a już jestem w stanie tam się przedstawić i coś o sobie powiedzieć, więc myślę, że za miesiąc, 2, 3, 4 możemy spotkać się znowu na poranku i zrobię z Wami na przykład zamelduj się w hotelu, czy rozpocznij wakacje w domku letniskowym i zobaczymy, jak mi pójdzie. Na razie etap przedstawiania się to jest etap adekwatny do mojego poziomu i tak samo Was zachęcam, jeśli uczycie się dowolnego języka, zobaczcie, ich tu jest bardzo dużo, dowolnego języka od podstaw, to też możecie potrenować sobie takie podstawowe rozmowy w taki sposób, czyli najpierw odklikujemy sobie z podpowiedziami, potem następny raz próbujemy sami, w międzyczasie dodajemy te słówka do My Memo Cards, a potem wykonujemy te powtórki, jak nam się pojawiają danego dnia po to, żeby utrwalić to słownictwo związane z tą konkretną tematyką